A dzisiaj przychodzę do Was z takim urządzeniem. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. 270 km na godzinę. To aż szok normalnie. 270. Będziemy napędzać turbiny wiatrowe. To jest normalnie urządzenie do napędzania turbin wiatrowych. Zasilanie 12V i aż 270 km na godzinę prędkość wylotowa wiatru. No normalnie niesamowite. Urządzenie z Actiona można zakupić w tej chwili z sieci sklepów handlowych. Kupiłem to sobie tutaj lokalnie, gdzie się znajduję. Jestem w delegacji w Holandii i będę testował to oczywiście w różny, nietypowy sposób. A w jaki sposób to przetestuję, już Wam pokazuję. Mam taki sprzęt tutaj, dosyć stary. Przeleżał trochę w szafie, można powiedzieć. Spójrzcie, co tu się dzieje. Normalnie kożuchy w środku, aż się roi od kurzu, tak jak widzicie. I spróbujemy wydmuchać to 270 km na godzinę tutaj w tą płytę główną i w ten sprzęt. Miejmy nadzieję, że nie powyrywa podzespołów, no bo nie wiadomo tak naprawdę. Ale sprzęt jest na tyle stary, że jestem gotów ponieść to ryzyko. A jakby tego było mało, zobaczcie dalej. Jest tutaj nawet drugi sprzęt, równie stary i równie zakurzony jak ten pierwszy. Od kurzu tu się aż roi, aż jak widzicie latają w powietrzu warstwy kurzu. Wyczyścimy to wszystko za pomocą tego niesamowitego urządzenia, które dmucha z prędkością huraganu. No zobaczcie, napisane jest 270 km na godzinę. Miejmy nadzieję, że ręki mi nie urwie. Na sam początek oczywiście rozpakuję to pudełeczko i zobaczymy, co jest w środku, tak naprawdę co się tutaj kryje, bo jest tutaj taki pakunek, jakby coś w środku było. Zobaczymy, jak to wygląda. Profesjonalny sprzęt do usuwania rapsów, tie-repów, trytytek, zwał jak chciał. Zobaczmy tutaj, jedna opróżniona, blokada oczywiście z spustu już jest zdjęta. Na razie nie działa, czyli bateria nie jest podłączona. Druga już jest. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy złącze USB typu C. A, trzeba przytrzymać. No, powiem Wam, pierwsze wrażenie, ledwo rękę utrzymałem. Zobaczymy. Jest nadzieja, że będzie napęd do turbiny. I to rozwiąże problem oczywiście wszystkich posiadaczy turbin wiatrowych. Mamy tutaj oczywiście kabel do ładowania, a właściwie przewodzik oraz końcówkę taką do konewki. Zwężona końcówka do dmuchawki. No dobra, sprawdźmy. Zrobimy pierwszy test. Oczywiście jest też instrukcja obsługi wielojęzyczna. Na pewno jest język polski. Jest, chyba nawet tutaj miałem przed chwilą otwarte. PL, jest PL, także mamy tutaj instrukcję, jeżeli ktoś chciałby poczytać. Spróbujemy pozbyć się tego za pomocą dmuchawy. No, poszło nieźle. Idziemy robić test. Trochę wieczna pogoda dzisiaj, ale to oczywiście nie przeszkodzi nam w teście tej dmuchawy. Zobaczmy, poziom baterii wskazuje na naładowane. Jak naciskam tutaj, pokazuje się, że jest jeszcze pełna, albo przynajmniej takie wrażenie robi. Zobaczymy, bez ładowania, po wyjęciu z pudełka spróbuję wydmuchać najpierw pierwszy komputer. Trzeba oczywiście zachować środki ostrożności. Jak komputer poleci, będę go łapał. A może podstawię ten z tyłu, który jest. Zobaczymy. Uruchamiam urządzenie. Nie róbcie tego w domu. Trzeba oczywiście zachować środki ostrożności i założyć jakąś maskę. Ja jestem na świeżym powietrzu, więc aż tak dużo się tego nie nawdycham. Ale bateria oczywiście już jest trochę rozładowana. Do następnego komputera pozwolę sobie ją naładować do pełna. A jeszcze oczywiście daje radę.
No dobra, komputer już chyba jest czysty, zobaczymy. Położymy go na płasko. Zobaczcie, jak nówka. Normalnie wszystko już jest w miarę czyste. No to nie był kompresor, ale zobaczmy, dał radę bez problemu. Jeszcze bateria trzyma od oczywiście wyjęcia z pudełka. Nie ładowałem go. Zobaczcie tutaj. Zasilacz bez grama kurzu w środku. Nie trwało to długo, ale skutek jest całkiem niezły. Tu jeszcze oczywiście kurz jest taki drobniutki przyklejony. Tego nie wydmuchało, ale już ten główny kurz zniknął właściwie cały. Sprawdzimy jeszcze poziom dźwięku, jaki wydaje to urządzenie. Przy normalnym mówieniu, tak jak widzicie, mamy około 80 dB. Dźwięk tła około 30. No i sprawdźmy najpierw to urządzenie bez żadnej końcówki w odległości około 30 cm. Teraz założymy końcóweczkę taką. Tak samo 30 cm. I zmienimy jeszcze na tą. Ta jest najcichsza, ale tak czy inaczej urządzenie ma około 91 do 90 kilku decybeli, także to akurat się tutaj zgadza. Za pomocą tego powerbanka od Allpower sprawdzimy, jaka moc pobierana jest podczas ładowania tego właśnie urządzenia. 12V, 25 Ah, takie ma tutaj parametry, jeżeli chodzi o baterię, przynajmniej takie napisano na tej tabliczce znamionowej. Uruchamiam oczywiście urządzenie, włączam DC. Zaczyna nam tutaj migać. Przewód oryginalny, który był w pudełeczku. No i lecimy. Mamy 15 W poboru w tej chwili mocy. 15 W. Z taką mocą ładuje się oczywiście ta dmuchawa. Spróbuję jeszcze na przewodzie nieoryginalnym, czyli na jakimś innym, być może lepszym. Podłączyłem przewód USB typu C, czyli 2 razy końcówka typu C z jednej i z drugiej strony. Podłączona jest tutaj, to jest gniazdo szybkiego ładowania, które daje możliwość ładować z mocą 100 W. Zobaczcie, odpalam. Zaczyna mi tutaj migać, tak jak w poprzednim przypadku. Tam było 15, a tutaj mamy 11. Także nic szybciej. Jeszcze spróbuję normalny przewód do normalnego gniazda, tego co był wcześniej podłączony. Ten tutaj. No i jest podłączony przewód oczywiście tutaj, gdzie był wcześniej tamten wpięty przewodzik, taki kolorowy, żółto-zielony. Podłączony jest oczywiście pod gniazdko. Sprawdźmy tutaj, co mamy. W tej chwili uruchamiam DC. Zaczyna się oczywiście miganie, czyli ładowanie. Zobaczymy, jak tutaj nam pokaże. 13. No i nie leci więcej na razie niż 13. 13 W. Zobaczymy, jak przełożę do tego drugiego gniazda. Co nam tutaj wskazanie pokaże? Też 13 W. Wrócę jeszcze oczywiście do przewodu oryginalnego. No i z powrotem mamy oryginalny przewód. Uruchamiam go tutaj. Zaczyna się oczywiście ładowanie. Przewodzik jest dosyć krótki. Zobaczcie, 15 W. Co oryginał, to oryginał. No nie ma co gadać. Tutaj w tym przypadku on się sprawdza najlepiej. Zwykły, dwużyłowy przewód oryginalny do ładowania tego właśnie urządzenia, jakim jest dmuchawa. Dmuchawa firmy Ferm. Pod koniec ładowania moc wzrosła aż do 18 W chwilowo tutaj. Jeszcze się ładuje, ale już praktycznie kończę. Minęła już ponad godzina ładowania. Tak jak zauważyłem tutaj, teraz skakuje nawet 17-18 W. Teraz zajmiemy się wyczyszczeniem tego właśnie przy w pełni naładowanym urządzeniu. Zobaczmy, jak to idzie.
Ciekawa rzecz, zobaczcie, elektryzuje się urządzenie, przez co osadza się kurz na tym. Musicie też zwrócić na to uwagę podczas pracy, że będzie się osadzać tutaj osad z kurzu. Teraz wola Boga, panie, idzie sezon grillowy, stół uwalony, co tu zrobić? Teściowa jedzie, co my zrobimy? Zrobimy sobie chlust i zobaczymy, jak nam tutaj zdmuchnie, oczywiście dmuchawka ze zmienną końcówką. Najpierw spróbujemy tą, a potem wypróbujemy tą tutaj zwężoną, co ona nam tutaj da. Zobaczymy. Tutaj efekt jest taki, zmienimy teraz na drugą. Siły huraganu to oczywiście nie ma, ale może troszkę zawsze pomóc. A jest stół, nie lakier, jeszcze spróbujemy to zrobić na samochodzie. Mamy do czynienia tutaj z niemiecką motoryzacją. Spójrzcie, oczywiście niewoskowana maska. Wszystko jest przygotowane tylko do mycia, więc spróbuję chlusnąć tutaj wodę i zobaczymy, jak się będzie to sprawowało. Samochód ostatnio był na myjni jakieś 1,5 tygodnia temu, więc zobaczymy. Oczywiście końcówka założona jest szeroka. Lecimy. Bardzo słabiutko, jak widzicie, nie ma tutaj w tym dużej siły, przynajmniej na tej końcówce, tylko i wyłącznie rozdmuchuje. Chyba że będziemy lecieć bardzo blisko lakieru. Przy bliskim oczywiście używaniu tego urządzenia to jest może jakiś sens, ale nie da rady, panie, nie da rady. Zobaczymy jeszcze, jak ta okrągła końcówka sobie tutaj poradzi. Mam wrażenie, że prędkość 270 km na godzinę jest tutaj przy samym wylocie, ale już dalej to już dużo mniej. Niestety urządzenie nie sprawdza się dobrze jako suszarka do samochodu. Cóż zrobić? Może do włosów. Jako suszarka do włosów na pewno sprawdzi się lepiej. Nie jest to super mocne urządzenie, na pewno do podstawowych czynności domowych Wam w zupełności wystarczy. No niestety do czyszczenia samochodu, chyba że macie naprawdę nawoskowane auto, wtedy to będzie na pewno robić efekt. Przy takim zwykłym myciu osuszenie auta tym czymś nie ma sensu niestety. Zrobimy podsumowanie i zobaczymy, jak to wyszło. Podsumujemy teraz to urządzenie. Słuchajcie, wygląda to naprawdę nieźle. Fajnie pasuje do dłoni. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o środek. Widać tutaj oczywiście silniczek i jakiś układ elektroniczny, prawdopodobnie regulator. Okazuje się, że regulacja prędkości obrotowej jest oczywiście w tym urządzeniu. Nie jest ona taka oczywista i dokładna, ale działa. Zobaczcie. Naciskając delikatnie jest taka prędkość. Teraz jest większa i największa. Ale ona oczywiście też chwyta dopiero od... Jak widzicie, tu jest taka pusta przestrzeń sugerująca, że nie ma tej regulacji.
ale ona się włącza. Nie działa oczywiście po podłączeniu zasilania, czyli jeżeli podłączymy zasilanie, ładowanie zasilania i chcemy używać tego, to niestety nie ma takiej możliwości. Co do jakości, słuchajcie, nie jest to najgorsze, choć jedną oczywiście wadę znalazłem. Bateria wyraźnie stuka w środku. Czy to wada? No, jak uważacie? Wydaje mi się, że nie powinno tak być. Podczas pracy elektryzuje się, oczywiście powodując przyciąganie kurzu i pyłu do siebie, ale to nie jest tam duża wada, normalna rzecz przy takich urządzeniach. Suszarka do włosów świetna, do wydmuchiwania sprzętu domowego rewelacyjna. Do większych prac, no już nie nadaje się tak dobrze. Dwie końcówki, fajny zatrzask, dobrze trzyma, nie ma problemu. Jeszcze troszkę się grzeje przy dłuższej pracy, tak jak teraz chwilę popracowała. Tutaj czuć wyraźnie w tym miejscu ciepło, akumulator na pewno troszkę się spocił. No i tak to właśnie wygląda. Piszcie w komentarzu, czy macie takie urządzenie, czy używaliście już czegoś podobnego. Może chcielibyście porównać to do czegoś innego. To tyle, pozdrawiam serdecznie.